Dzień dobry. Dzisiaj kolejna trasa do Polski. Tym razem pokażę do Polski i z powrotem do Niemiec, żeby wyrównać nierówności terenu. Tutaj pokażę Wam w aplikacji, jak teren wygląda od nas z domu do Sosnowca, żebyście wiedzieli, czy to z górki, czy pod górkę. Mamy dzisiaj temperaturę na zewnątrz między 0 a 5 stopni, czyli jest to taka normalna temperatura zimowa, jaka występuje normalnie w Polsce, czy też u nas tutaj w Niemczech. Będzie to dobry sprawdzian dla samochodu, jak zachowuje się w zimie. Są dwa filmy na kanale. Jeden film jest przy minus 10 stopniach. To są temperatury bardzo ekstremalne. Takie nie mają miejsca dosyć często. Drugi film jest około 15-20 stopni, czyli temperatury letnie. Ten będzie się wpisywał pomiędzy nimi. Cała trasa mamy jakieś 840 km i do ładowarki pierwszej 234 km. Na zewnątrz jest teraz plus 5 stopni, ale samochód stoi. Czekam na moją żonę, także troszeczkę temperatura się podniosła. 94% w akumulatorze. Na ładowarkę mamy przyjechać na 20%. Zobaczymy, czy to się uda. Wjechaliśmy na autostradę po 49 km. Średnie zużycie 17,3 kWh na 100 km. 4,5 stopnia jest na zewnątrz. Do ładowarki 185 km. A tutaj jak zwykle fantastyczny widok. Niestety będzie duży ruch na drodze, najprawdopodobniej. Jest piątek po południu. Tu nam pokazuje na żółto, że jakieś tam utrudnienia będą, no ale może nie będzie aż tak źle. Dojeżdżamy do jeziora Chiemsee. W oddali jest film na kanale o tym właśnie jeziorze. Byliśmy na wycieczce, popływaliśmy statkiem po jeziorze oraz odwiedziliśmy wyspy Herreninsel, Fraueninsel i zwiedziliśmy zamek króla Bawarii Ludwika. 88 km za nami, 16,8 kWh na 100 km, 145 km do ładowarki i 44 km do granicy z Austrią. Niestety przed nami mały korek. Pokazuje nawigacja, że mamy plus 9 minut. I samochód tworzy korytarz życia. Będziemy sobie jechać przy prawej linii dokładnie. Widzicie tutaj w prawym lusterku. W korku BMW iX1 jeździ samo. Nie trzeba nic robić. Do 20 km na godzinę nie trzeba trzymać kierownicy. Także to jest bardzo fajne. I automatycznie oczywiście poprawnie korytarz życia, to jest dosyć istotne. Nie dostaniemy mandatu, a przede wszystkim nie przeszkodzimy nikomu, jakby jechał straż pożarna czy jakaś karetka. Dojeżdżamy do Austrii, na granicy austriacko-niemieckiej. Kontrola graniczna. Chłopaki stoją cały czas od lat. Ponoć przynosi to jakieś efekty, ale kto to może wiedzieć. Tutaj można tą granicę bez problemu objechać przez miasta, tutaj miasteczka. Także jeśli ktoś bardzo chce, no to nie jest to zbyt duże utrudnienie. Za nami 131 km, 17,2 kWh na 100 km, 102 km do ładowarki. Wjeżdżamy dokładnie teraz do Republik Österreich. Za nami 200 km, 18,1 kWh na 100 km. Do ładowarki pozostało 33 km, 4,5 stopnia na zewnątrz. Bardzo fajnie się jedzie. Suchutko. Szkoda, że zaszło słońce, no ale nie można mieć wszystkiego. Można. Jesteśmy na ładowarce, ale zobaczcie, wszystko jest zajęte. Musimy chwileczkę poczekać. Tu jest 2, 4, 6 stanowisk. Troszeczkę Tesli, ale niestety no może się za chwileczkę coś zwolni.
233 km za nami, 18,1 kWh na 100 km. Podpięliśmy się, tutaj przyjechaliśmy na 25%. Samochód przewidywał 20%, ale był jeden korek, dwie budowy, troszeczkę nas to zwolniło i automatycznie też troszeczkę energii zaoszczędziliśmy. 126 kW. Samochód nie podgrzewał akumulatora, cały czas temperatura 3 do 5 stopni. Już 79%, 27 minut. Kończymy się powoli ładować tutaj i jedziemy dalej. 240 km mamy do tej ładowarki, która jest przed Czechami, za Wiedniem, także będziemy tam za jakieś 2 godzinki z małym haczkiem. Mamy godzinę 16:22, już robi się szarówka, troszeczkę ciemno. Jedziemy teraz, tutaj macie taki znak IGL. Samochody elektryczne mogłyby tutaj jechać 130 na godzinę, no ale z palinówkami i tak jadą 100 na godzinę na lewym pasie, także nie da się ich wyprzedzić. Zbliżamy się do ładowarki Hochleiten. Przyjedziemy tutaj na 3%. Mamy zredukowaną moc napędową, no bo od 3% ona się redukuje. 11 km zasięgu, zupełności wystarczające, ale trzeba przyznać, że jechaliśmy troszeczkę wolniej pod koniec, ostatnie 30-40 km, dlatego że bardzo mocny wiatr jest przedni tutaj. To jest taki obszar z setkami wiatraków, no dlatego tutaj te wiatry są dosyć mocne i niestety tym razem był z przodu. Nasza ładowarka, powiem Wam, że taki jest wiatr, masakra. Strasznie wieje. Dokładnie 3%. Także tak to wygląda. Pokażę Wam teraz dane jeszcze. Przy okazji jest jeszcze nowa aktualizacja, ale to zaktualizujemy już w Polsce. 476 km za nami, 5 godzin, 18,8, a od ostatniego ładowania 243 km, 19,6, ale tak jak mówię, straszny wiatr. Temperatura jest 4,5 stopnia, także cały czas się utrzymuje w przedziale między 3 a 5 stopni. Tu fajny Twizy, elektryczek malutki, fajnie się prezentuje. Także muszę mieć czapkę, bo powiem Wam szczerze, strasznie zimno. Jest 4,5 stopnia, pokazuje komputer w samochodzie, ale szczerze powiedziawszy, przez ten wiatr, no to odczuwalność no jest chyba z -5. Może przesadziłem, ale bardzo zimno. Do Ostrawy jest nowa ładowarka w Ostrawie, także ja tą ładowarkę Wam pokażę. Ionity. Nie będziemy się ładować pod Mercedesem gdzieś tam, tylko pojedziemy do Ostrawy. Mamy tam 260 km, także tu musimy się naładować w granicach jakieś 90%, co najmniej, żeby nam wystarczyło. 2 kawki wzięliśmy. Szczerze powiedziawszy, tutaj musimy niestety ładować się, czyli czekać jakieś 40 minut, bo przejechaliśmy na 3%, musimy doładować się do 90%, a to nie jest takie proste. Znaczy proste jest, tylko czasochłonne, czyli nie jemy, pijemy kawę, czyli no elektrykiem niestety musimy troszeczkę czasu tutaj spędzić. Kończymy ładować 86%, no musimy tak gdzieś do 90% dojechać, czyli 45 minut tutaj będziemy stać. Wypiliśmy tylko kawę w McDonaldzie, no to jest taka sytuacja, że niestety my czekamy na samochód, a nie samochód na nas. Gdybyśmy tutaj na przykład jedli sobie obiad, no to też byłoby inaczej i myślę, że te 45 minut, no ale nie możemy jeść co 250 km obiadu, byłoby to po prostu bez sensu. Także tak to wygląda. Tu Wam pokażę z aplikacji Windy, jaki jest wiatr. Cały czas mamy aż do Katowic, do Sosnowca wiatr w przód. Także
to myślę, że to jest jakieś 2-3 kWh więcej na 100 km, a to jest dużo. Do Ostrawy jest jakieś 260 km, także no dojedziemy znowu gdzieś na styk, tak mi się wydaje. Zobaczymy, będziemy troszeczkę grać prędkością, jeżeli będzie już tak, mówiąc krótko, na ostrzu noża, ale myślę, że będzie dobrze. To jeszcze Wam wkleję też ten ostatni odcinek. Wyszła nam średnia prędkość 112 km na godzinę, także nawet całkiem spoko. Ja tutaj jeszcze podniosę, żeby nam się ładowało troszeczkę więcej, za czym moja żona przyjdzie. Będziemy mieli za chwileczkę zaktualizowane, ale będzie jakieś 91, 92, 93% jak przyjdzie moja żona, a to powinno już wystarczyć do Ostrawy. Powoli wszystko pustoszeje, jest już taka godzina, że wszyscy zjeżdżają do domów, no ale my musimy się jeszcze parę godzin przemęczyć. Dojeżdżamy do Brna po 88 km od ostatniego ładowania. Mamy 22,5, ale wiatr z przodu, także no bardzo to nie pomaga. Do Ostrawy, do ładowarki 169 km, a zasięgu mamy 207 km, 4 stopnie, cały czas jest na zewnątrz, także warunki no zimowe, można by tak powiedzieć. Dojeżdżamy do Ostrawy, ale była taka sytuacja, że musieliśmy walczyć z wiatrem i niestety, ale zasięg niknął w oczach. W pewnym momencie byliśmy nawet na minus 3-4 km i jeszcze przed Ostrawą jest objazd. Zobaczcie, do ładowarki mamy 12 km, a 15 km zasięgu, 4%. No ale jedziemy wolniutko. Ostatnie, przyznam się szczerze, 30-40 km jechaliśmy już 100, potem 90 na godzinę, żeby po prostu dojechać. Ale mamy teraz 3 km zapasu do Ioniki, do Ostrawy, także nie będzie problemu. Przejechaliśmy do Ostrawy. Od ostatniego ładowania 261 km, 21,4, a od dzisiejszego początku, czyli mam od pewnego momentu 738 km, 19,8. Przyjechaliśmy tutaj na 2%. Zimno musiałem się ubrać. 4%, 123 kW. Samochód cały czas nie włączał podgrzewania akumulatora. Nie wiem czemu normalnie przy 4-5 stopniach powinien, no chyba że coś się zmieniło w oprogramowaniu. Może obniżono temperaturę, od której będzie się ładował z pełną mocą. Nie mam zielonego pojęcia. Przyjechaliśmy do Ostrawy, no niestety troszeczkę było tak na granicy. Ja wiedziałem gdzieś tam z tyłu głowy, że powinniśmy dojechać, ale różnie z tym bywa. Wiatr był straszny i jak wyjeżdżaliśmy z ostatniej ładowarki, no to powiem Wam szczerze, że mieliśmy zapasu 60 km i te 60 km przez 260 km po prostu zniknęło do zera. No, wiatr przedni, no niestety plus 4,5 stopnia na zewnątrz, temperatury, no niestety spowodował to, że nie mieliśmy zasięgu. Ale powiem Wam szczerze, że też przez połowę autostrady aż do Ołomuńca była 110 na godzinę, później jechaliśmy 125, no a później już ostatnie kilometry, no to już przyznam się szczerze 100 na godzinę, potem 90 i tyle. Tu przed Ostrawą droga jest jeszcze zamknięta, musieliśmy objeżdżać, znowu nam paręnaście kilometrów zniknęło, chyba przez podtopienia, oni tej drogi jeszcze nie zrobili. Także no, ryzyko było, ale wszystko się dobrze skończyło. I zobaczcie, 131 kW przy 11%. No idealnie, no BMW tyle obiecuje, że 130 w piku. Kurczę, sam jestem zdziwiony. Nie widziałem tego akumulatorka przy podgrzewaniu. Po drugie, tutaj ostatnie kilometry to jechaliśmy na oparach, to on też go nie mógł podgrzewać. Tak mi się wydaje. Także tak to wygląda. Kończymy się ładować, 24 minuty, 40 kWh doładowaliśmy, ale zobaczcie, wiaterek cały czas jest i to była przyczyna naszych delikatnych problemów tutaj z przejazdem. Dobra, wyłączamy, stop, 40 kW 519. Zobaczymy, tutaj później porównam, wkleję Wam tutaj dokładnie z aplikacji, czy taka sama ilość jest do zapłacenia, bo teraz mamy licznik na zewnątrz, także to wszystko widać fajnie. Ja to zobaczę też, co samochód przyjął i co aplikacja, czyli to, ile muszę za ten prąd zapłacić. Także zobaczymy.
A to jest nasza sesja, 63%, 24 minuty 40,5 kWh i 101 kW to chyba jest średnia, nie rozumiem czeskiego, chyba tak. I tutaj na koniec widzicie, że możemy płacić kartą. A chłopaki stoją na straży polskich granic. A raczej chyba tylko kontrolują ciężarówki, tak mi się wydaje. To służba celno-skarbowa. Jesteśmy w Katowicach. Zobaczcie, jak tutaj ładnie dolina to była 3 czy 5 stawów? 3 stawów, nie? Dobra. Jesteśmy na miejscu, 20 kWh, 852 km. Prawda jest taka, że raz przyjechaliśmy na 3%, później przyjechaliśmy na 2%, ale przez pewien okres czasu pokazywało, że nie dojedziemy. Musieliśmy drastycznie zmniejszyć prędkość w samochodzie. No, tak wyszło z oponami zimowymi, SUV-em, z temperaturą oraz przede wszystkim z wiatrem. Nie da się wygrać. Także przenosimy się do poniedziałku i jedziemy w drugą stronę, do domu, do Niemiec. Godzina 11, małe zakupy, wyruszamy w drogę powrotną. Do Ostrawy, do ładowarki Ionity mamy 150 km, bo znajdujemy się w tym momencie w Myszkowie. Dzisiaj zrobiliśmy już 60 km, 150 do Ostrawy, zobaczymy jak to pójdzie, ale pechowo oczywiście wkleję Wam tutaj znowu z windy i mamy wiatr znowu w przód samochodu, czyli cały czas w przód. 3 dni temu było w przód, dzisiaj wracamy po 3 dniach, znowu jest w przód. No wiatr nam nie będzie pomagał, ale zobaczymy jak to wyjdzie. Na zewnątrz mamy 4 stopnie, cały czas taka pogoda będzie się utrzymywała jak w stronę Polski. 66% w akumulatorze, 150, tak jak mówiłem, do Ostrawy. Dojeżdżamy do mostu Mszanie. Z tego co kojarzę, tutaj przez miesiące czy lata nawet ten odcinek był zamknięty właśnie przez problem z tym mostem. Powiem Wam jeszcze, tutaj jechaliśmy obok Świerklany autostradą A1 i ona jest tak pofalowana na odcinku, no nie wiem, chyba z 20-30 km tam od Pierzowic. To jest coś niesamowitego. Jak oni tą drogę budowali, sam się zastanawiam. Podłoże było niewystarczająco dobrze utwardzone, albo po prostu są takie szkody górnicze, chociaż wydaje mi się, że chyba to bez przesady. No nic, 174 km dzisiaj za nami, 35 do ładowarki, 21,4 cały czas, wiatr mamy z przodu, niestety troszeczkę pechowo. Jesteśmy w Ostrawie, podpięliśmy samochód, autoryzacja, przejechaliśmy tutaj na 9%, tu ładuje się jakaś BMK i zobaczcie, flagi powiewają w odwrotnym kierunku. Odnoszę wrażenie, że jest podobny wiatr, chociaż minimalnie może mniejszy niż 3 dni temu, ale niestety znowu w przód. Samochód nie podgrzewał akumulatora, na zewnątrz mamy jakieś 6,5 stopnia, czyli troszeczkę cieplej niż 3 dni temu, jakieś 2 stopnie, także pogodowo nie ma źle, słońce świeci, jest ok, tylko no niestety walczymy z wiatrem, o 10%, zobaczcie, 125 kW, wszystko jest w porządku. Rozpędził się samochód, przed chwileczką było 132, 131, jest teraz przy 14%. Wszystko tak jak powinno być. A my idziemy tutaj do McDonalda na kawkę. Tym razem nie będziemy fast foodu wieść, bo wzięliśmy sobie coś tutaj od rodziców. Do ładowarki tej, która jest w Austrii, mamy stąd 260 km z wiatrem z przodu. W związku z tym tutaj musimy troszeczkę podładować się
no powyżej 90%. W tamtą stronę w Austrii naładowaliśmy się do 93, tutaj prawie nie mogliśmy dojechać. Cały czas się ładujemy jeszcze tutaj na Ionity w Ostrawie i pokazuje nam teraz przy 86%, że cały czas przyjedziemy na 0. 261 mamy zasięgu, a 259 do ładowarki koło Wiednia. Także musimy tutaj jeszcze postać no, z 10-15 minut. I to jest taka sytuacja, gdzie jeżeli jechalibyśmy dieslem czy benzyną, no to już byśmy dawno jechali. A samochodem elektrycznym musimy po prostu czekać. Jest nudno. I jest nudno. Kończymy się ładować. Mamy 93% w akumulatorze. Dokładnie tyle samo, ile 3 dni temu, tylko że w drugim kierunku. Także zobaczymy, czy nam się uda dojechać. Komputer pokazuje, że mamy dojechać na jakichś 5 czy 6%. Kable na Ionity są tak grube, że jedną ręką jest bardzo ciężko je utrzymać. Kurde. Tu są porobione takie na koło, ale powiem Wam szczerze, że za każdym razem co przechodzę, to o to zahaczam. Jak ktoś no, nieopatrznie, to może tutaj sobie zostawić zęby na tych słupkach później. Wjeżdżamy na jedyneczkę na Brno. Przypomnę Wam tylko tym, którzy jeżdżą samochodami elektrycznymi, że jesteśmy zwolnieni z winiety w Czechach. Oczywiście nie automatycznie, trzeba sobie to samemu załatwić, ale jest taka opcja. Koreczek pokazuje nam tutaj 3 minuty. To jakaś policja kogoś zatrzymała. Ciekawe dlaczego. Pewnie nie tworzył korytarza życia, bo na środku stoi. 345 km za nami, 21,2 kWh na 100 km. A do ładowarki jeszcze 123 km. Temperatura nam troszeczkę spadła, mamy 2,5 stopnia na zewnątrz. Mgła, także już słoneczka raczej dzisiaj nie zobaczymy. W związku z tym możemy sobie zamknąć okno dachowe, bo jak je zamkniemy, no to ciepło nie będzie aż tak bardzo przez szybę uciekało. I to jest bardzo fajna funkcja. I zamknięte. Jesteśmy w Mikulowie. Z reguły jak jeździliśmy samochodami spalinowymi, to tutaj jedliśmy na przykład w tym zameczku po prawej stronie. Albo tam jest taki hotel przy stacji. Bardzo dobre jedzenie, pamiętam. W Marciniaku też. No, albo w San Marciniaku też żeśmy jedli. I tam dalej, też po lewej stronie w takiej bramie, powiem Wam szczerze, bardzo fajna restauracja. Tylko tam długo się czekało na jedzenie, ale było super. No niestety, jak jeździmy samochodami elektrycznymi, no to już tutaj już nie jemy w McDonaldach. Tutaj nie ma niestety podczas ładowania się gdzie ładować. Przepraszam, podczas jedzenia nie ma gdzie się ładować. No takie to jest życie z samochodem elektrycznym. Dojeżdżamy do ładowarki. Tutaj pokazuję jedyneczkę i na zielono, czyli nie ma nikogo, albo 1-2 osoby maksymalnie. Gdyby była w połowie zajęta, jest na żółto, a gdy jest na czerwono, to jest cała zajęta. I zrobiła się troszeczkę zima, bo mamy 0 stopni na zewnątrz. Zobaczcie, jaka cena diesla na autostradzie 2,1 euro praktycznie, także trochę drogo. Oczywiście fast food, ale dzisiaj będziemy twardzi, pijemy tylko kawę. Samochód mamy podłączony, statystyki jazdy 468 km za nami w dzisiejszym dniu, 20,3 kWh na 100 km, a od ostatniego ładowania w Ostrawie 258, 19,6 kWh na 100 km. Na zewnątrz mglisto, 0 stopni. Samochód się ładuje obecnie 125 kW. Idziemy do McDonalda na kawę. Przyszliśmy z McDonalda. Zobaczcie, 88%. W McDonaldzie moja żona się skusiła na jedzenie. Ja wypiłem tylko kawę, ale powiem Wam szczerze, ubikacja, zamówienie, no i cały czas zjedzenie tego wszystkiego i trwa to w sumie 45 minut, tak się mówi. Także tutaj samochód no, czeka na nas. Tak to wygląda.
I teraz mamy do następnej ładowarki St. Valentin albo 200 km, albo tam do tej ładowarki, do której byliśmy, 245. Zobaczymy po drodze, jak to będzie wyglądało. Ale zobaczcie, jest niesamowita mgła. Dosyć zimno, także myślę, że nie wiem, czy będzie się jechało fajnie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Że kończymy ładowanie i ruszamy dalej. Tutaj powiem Wam, że przerwało nam ładowanie przy 40 paru procentach, ale tutaj obok też taki pan w Skodzie też nie mógł się załadować. A to Wam pokażę. Ktoś się ładuje ID7 w kombi. Kurczę, podoba mi się ten samochód. Jeszcze w kombi, także fajnie to wygląda. Dobre parametry. Szybko się ładują te samochody obecnie w Volkswagenie. To tam pod 200 kW. Plus oprogramowanie bardzo poprawione już. Także no, jest to fajny samochód. Gdyby miał jeszcze 22 kW, to powiem Wam szczerze, że bym się nad takim samochodem mógł zastanowić. Niestety no 22 kW dla mnie musi być. Jest to punkt 1 obligatoryjny przy każdym samochodzie elektrycznym, który po prostu chcemy kupić. Jesteśmy na kolejnej ładowarce. Tutaj jeszcze nie byliśmy akurat w Austrii, ale pokażę Wam dane. Od ostatniego ładowania 216 km, 22,6 kWh na 100 km, a dzisiejszy dzień 685,21. Pokażę Wam jeszcze, mamy średnią z ostatniego odcinka 116, prawie 117, także nawet spoko. Samochód nie podgrzewał akumulatora, dziwny, a teraz stwierdził, że jest akumulator zimny. Tutaj widzicie taki samochodzik na niebiesko i ładuje się z prędkością 103 kW zamiast 130. Także no, nie wiem czemu, tak sobie to wymyślił, ale na to wychodzi, że tak jest. Ale to za chwileczkę 2, 3, 4% i on się po prostu rozpędzi. Tutaj zobaczcie taki hub, który jest. Mamy tutaj 2, 4, 6 słupków Ionity. Tutaj obok przy McDonaldzie następne. Tam wcześniej, bo tutaj zjazd był jakieś 2 km z autostrady. Tu jest 4 czy 5 HPC różnych firm dookoła. Także tu jest inny świat. Dodatkowo zobaczcie, jest McDonald's, jest KFC. Tam wcześniej też były jeszcze inne restauracje. Także tutaj można podjechać, można zjeść obiad. Nie trzeba się stresować. Ionity w Austrii, w Niemczech macie co 50-60 km. Między Ionity też są praktycznie co każdy MOP inne firmy. Także tutaj jazda samochodem elektrycznym to jest czysta przyjemność. Ładujemy się tutaj i jeszcze mamy stąd do domu jakieś, nie wiem, 250 km. Będziemy musieli się jeszcze raz podładować na 10 minutek, tak żeby dojeżdżając do domu jutro nie trzeba było szukać ładowarki. Dojeżdżamy do ostatniej ładowarki na naszej drodze. Tutaj musimy się tego podładować jakieś 10 minut, bo do domu mamy jeszcze jakieś 65 km. 9% w akumulatorze, tutaj przyjechaliśmy 29 km zasięgu. Wszystko obstawione ciężarówkami. Zaakceptowana płatność. Klik, klik i znowu się ładujemy. Przez chwilę w Austrii była temperatura troszeczkę na +5, ale znowu teraz spadło do +1. Także cała trasa jest raczej od -1 do +3 stopni, tak średnio bym powiedział. I tu jesteśmy na 9%. Znowu nie podgrzewał akumulatora. Może od ostatnich zawsze ładowań plus trasa, no w zupełności wystarcza to wszystko. 124, także no przy temperaturach w okolicach 0 stopni, jeżeli ładujemy się co powiedzmy te 2,5 godziny, co 250 km, no nie potrzeba podgrzewać akumulatora. To są 4 słupki i tam jakiś jeden biedny, osamotniony innej firmy. Jesteśmy na miejscu. Garść statystyk. Dzisiaj od rozpoczęcia jazdy przejechaliśmy 945 km.
21,1 zużycie energii. Dowieźliśmy 30% w akumulatorze, teraz jest 4,5 stopnia, ale powrót z Polski do Niemiec było cały czas między -2 a 0 + 1. Tutaj ostatnie 20 km u nas jest taki mikroklimat, zresztą zaczął padać deszcz i troszeczkę się ociepliło. Od ostatniego ładowania 67 km, równe 20 kWh na 100 km, a cała jazda, czyli do Polski oraz do Niemiec z powrotem 1868 km, 20,6 kWh na 100 km. Te 2 dni jazdy były w warunkach takiej typowej polskiej, niemieckiej zimy, tak mi się wydaje, bo takie temperatury w okolicach 0 stopni, no to jest taka standardowa zima. To, co działa na minus, czyli po pierwsze opony zimowe odejmują nam kilka procent zużycia. Dodatkowo temperatura, która też no, niestety nie działa na korzyść. Tu jest z temperaturą nie ma aż tak źle, dlatego że jeżeli samochód już się nam rozgrzeje po 20, 50, 100 km, wnętrze jest już ciepłe, także przy pompie ciepła nawet przy 0 stopni, no to około 1 kWh potrzeba, żeby podgrzewać wnętrze samochodu. Ale co najgorsze jest, no to jest niestety wiatr. Widzieliście w stronę Polski, było fatalnie. No wiatr był tak silny, że na tej ładowarce przed Ostrawą, jeszcze na tej ładowarce w Austrii, mieliśmy do Ostrawy 60 km w zapasie, a do Ostrawy, do Ionity ledwo dojechaliśmy, musieliśmy zmniejszać prędkość, żeby to po prostu się udało. W drodze powrotnej też wiatr akurat, no niestety, nie działał na naszą korzyść, bo po prostu się odwrócił i znowu mieliśmy wiatr w przód, ale to było przez Czechy, w Austrii się uspokoiło, ale niestety spadła temperatura i przez większość Austrii było to -2, -1, 0 stopni. Także to troszeczkę też miało to wpływ na zużycie energii. Wydaje mi się, że zużycie energii jest ok. Tu Wam policzę wszystkie koszty, jakie na tej trasie 1900 km ponieśliśmy. Optymalnie jest tak, że te pierwsze 250-300 km jak gdyby powinniśmy ładować w domu, gdzie mamy fotowoltaikę, czy mamy jakąś inną możliwość tańszego załadowania energii, tak jak my mamy, czyli taką darmową ładowarkę tutaj w okolicy. I w Polsce też wykorzystałem taką możliwość, że w Kauflandzie zrobiliśmy zakupy i jest tam też darmowa ładowarka. BMW ma akurat 22, ładowarkę pokładową, czyli wystarczy tam godzina, półtorej i doładowaliśmy tyle energii, ile było potrzeba. Także co do kosztów, to właśnie to jest ten plus samochodów elektrycznych, że ten pierwszy odcinek wywozimy z domu i później jeszcze tamu celu, też tak w naszym przypadku akurat był Kaufland, ale jeżeli jedziemy do jakiegoś hotelu gdzieś, zdarza się, że są jakieś ładowarki, czy też jakaś inna możliwość, czyli powiedzmy urodziny, gdzie możemy też taniej się załadować. Także tu macie wszystkie koszty. Jeżeli ktoś nie ma takiej możliwości, czyli musiałby korzystać z publicznych ładowarek od samego początku do samego końca, wydaje mi się, że no, te koszty są takie same, jakbyśmy jeździli na przykład dieslem. Mamy godzinę po 23:00, jesteśmy troszeczkę zmęczeni, także kończymy. Jeżeli podobał Wam się film, zostawcie łapkę w górę, zostawcie jakiś komentarz. Jeżeli macie jakieś pytania, piszcie, chętnie odpowiem. Jeżeli jeszcze nie jesteście subskrybentami mojego kanału, będzie mi bardzo miło, jeżeli zasubskrybujecie kanał, żeby nie przegapić następnych filmów, które będą się na kanale pojawiać. Polecam oczywiście też filmy, które są już na kanale. Taka trasa do Polski jest w temperaturach jeszcze niższych, bo -10 stopni oraz w lecie w granicach 15-20 stopni. Dzisiaj pokazałem Wam w jedną i w drugą stronę, żeby po prostu cała ta trasa była pokazana tak, jak zawsze jeździmy, a nie tylko na przykład w jedną stronę, tak jak w poprzednich filmach. Także tutaj macie też przewyższenia terenu, że tak powiem, zostały zniwelowane. Tu jeszcze Wam wkleję właśnie, jak one wyglądały. Także to wszystko na dzisiaj. Żegnam się z Wami i widzimy się w następnych filmach.
Cześć!